Dzisiaj porozmawiamy z Krzysztofem Bontalem, specjalistą, doradcą finansowym i pośrednikiem kredytowym właśnie o tym, co się dzieje w kredytach mieszkaniowych, bo to jest bardzo ciekawa informacja. Kredyty oddają to, co rynek oddaje i porozmawiamy też o oprocentowaniu, które podobno spada. No, to są nasze główne tematy. Może zahaczymy o kredyt 0%, ale nie wiemy, bo tu chyba raczej niewiele jest w tej chwili do powiedzenia konkretów. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie tematów, pisz swoje opinie o rynku nieruchomości, bo jak się wymieniamy naszymi opiniami, no to nasza wiedza wspólna wszystkich wzrasta. Zapraszam również na stronę cement24.pl, gdzie te wszystkie wykresy, dane dodatkowe możecie znaleźć na naszym vlogu, a także kursy online o obrocie nieruchomościami. Krzysztof, zacznijmy od takie krótkie streszczenie. Kredyty mieszkaniowe, zarówno we wnioskach, jak i w liczbie udzielanych kredytów, według danych BIK widzimy wyraźny spadek w stosunku do tego, co było pół roku, ale chyba jednocześnie nie jest tak tragicznie. Bywało gorzej. Jak to wygląda w tej chwili? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. To zależy, jakie dane podajemy, tak? Bo jeżeli podajemy miesiąc do miesiąca, to mamy spadki. Kto inny poda rok do roku i całkiem to dobrze wygląda. Mamy duże, tak naprawdę wzrosty realnie, tak? W stosunku do tego, co było rok temu. A musimy pamiętać, że my rok temu to już mieliśmy bezpieczny kredyt 2%. Więc ta baza już nie jest taka niska jak kiedyś. Tak? Natomiast jestem zwolennikiem tego podawania miesiąc do miesiąca, bo to pokazuje, gdzie my w tej chwili jesteśmy. No jeżeli są przez kilka miesięcy odczyty, które pokazują spadki albo wzrosty, no to my jesteśmy w stanie określić jakiś trend, co się na tym rynku dzieje. Tak? To, że wzrosło o 10% w stosunku do poprzedniego roku, to nie zmienia faktu, że miesiąc temu 10% było więcej, że spadło w stosunku na przykład do sierpnia. Natomiast co my mamy? No my mamy taką sytuację, Tomek, że wróciliśmy trochę do tego czasu sprzed bezpiecznego kredytu. Mamy podobne oprocentowania, no dużo więcej mieszkań na rynku, nie? Bo to jednak chyba jest, sam przyznasz, że jest tego więcej, jest ofert. Nie wiem jaka jest jakość, ale ilościowo jest więcej. Prawda. Trochę też może nasze pensje poszły w górę przez ten rok, była wysoka inflacja, więc jednak no tam średnio gdzieś to nie jest średnia to nie jest fajna rzecz, ale średnio te pensje też poszły w górę. No ale ceny mieszkań też są wyższe niż rok temu, czy półtora, więc realnie to ja naprawdę porównuję ten czas do tego czasu, który był przed bezpiecznym kredytem i jeżeli do tego się odnieść, do tych warunków dookoła, to wcale źle nie jest. To znaczy, jeżeli odniesiesz się do tego, co było przed bezpiecznym kredytem i tam tuż przed, to było około 6 tysięcy, trochę ponad 6 tysięcy umów kredytowych miesięcznie, a w sierpniu teraz mamy 14,8 tysiąca, tak więc to jest praktycznie 2 razy więcej. No ale rekordy były na poziomie ponad 25 tysięcy, więc jesteśmy gdzieś tak w połowie. I dodam, spójrzcie się też na wykres, który pokazuje, co się dzieje na budowach. Ja go pokazywałem już w jakiejś innej audycji poświęconej stricte tylko budowom, ale warto zwrócić uwagę, że po pierwsze on ma bardzo podobny kształt do kształtu krzywej mówiącej o wnioskach kredytowych, ale też on wyraźnie zaparkował na jakimś takim poziomie bliskiej średniej z ostatnich kilku lat, czyli ani nie ma szału, ani nie ma tragedii w tej chwili w zaczynaniu nowych budów. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo taki najbliższy ruch, no to czekamy, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy, ale to właśnie jest taka perspektywa mglista. Różne terminy padają. Najwcześniej słyszałem, ktoś mówił z RPP najwcześniej marzec przyszłego roku, inni mówią jesień przyszłego roku. Banki zaczęły już obniżać oprocentowanie, nie mogąc się doczekać. No to jest akurat ciekawe, bo i tak i nie. Bo jeżeli mówimy o oprocentowaniach stałych, to jednak mamy trochę taniej. Naprawdę zeszliśmy już w niektórych bankach poniżej 7%. To jest fajne. No, minimalnie teraz chyba rodzinny kredyt mieszkaniowy w jednym z banków można było mieć na 6,35
w tamtym okresie, ale 6,70, 6,50, one takie stawki były możliwe. Natomiast to jest oprocentowanie najczęściej pierwszych 5 latach tego kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem. Pierwsze 5 lat jest tańsze niż było, ale marża kredytowa w tym samym momencie, w tym samym kredycie bardzo często wzrastała. Czyli po tych fajnych 5 latach, którymi trochę byliśmy skuszeni może przy wyborze kredytu, jeżeli nie wybierzemy następnych 5 lat ze stałym oprocentowaniem, no to będziemy mieli kredyt oparty, ja nie wiem, no na WIBOR pewnie nie, WIRON też nie, tylko na jakimś tam wskaźniku, który już wtedy będzie za te 5 lat, no tak. Plus marża, która jest na dość wysokim dzisiaj poziomie. No, marże dają 2,50, 2,80 różnie, to jest spokojnie 2,50 w niektórych bankach, w niektórych 2,80, to jest dużo, bo jeżeli dzisiaj byśmy na to przeszli, no to mamy co, no WIBOR na poziomie 5,75, dodajmy do tego 2,5, no to już mamy 8,25, przy większym to mamy tam już 8,5, to są duże stawki, no jak ja mówię o 6,30, tak? 6,35, a tu mamy 8,20. Ale powiedz mi taką rzecz, bo też jest taki dylemat chyba dla tych, którzy chcą wziąć kredyt, mają do wyboru również zmienną stopę, która jest chyba drożej oprocentowane, te kredyty są niż te na stałej, ale no dobrze, a jeżeli wejdzie obniżenie tych stóp przez Radę Polityki Pieniężnej, przyjmijmy za 9 miesięcy na przykład, tak? Zaczną się stopniowo one obniżać i już będą za 9-10 miesięcy, może za rok będą być może podkreślam, znacząco niższe niż są teraz. No to jaki sens ma wzięcie kredytu teraz, gdy wysokie są stopy na stałej stopie procentowej? Je trzeba było brać wtedy, kiedy były zerowe stopy prawie procentowe, bardzo niskie. Dlaczego wtedy nikt nie brał? Znaczy, zacznę od sensu. No, dla mnie sens jest, bo to jest jednak bezpieczeństwo. No, to co powtórzyłeś w tej krótkiej wypowiedzi ze dwa razy przed chwilą, no, zakładamy, że te stopy pójdą w dół. No, znowu może się coś wydarzyć na świecie, czego nie przewidzimy. No, 5 lat ostatnio znowu nam pokazało, ja to będę powtarzał, że nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I jeżeli pójdą, no to jednak zmienne stopy, zmienne oprocentowania, no, znowu dadzą klientom po kieszeni. Fakt faktem, że coraz więcej osób myśli o tym, żeby dzisiaj, z tych, którzy chcą brać kredyty, żeby dzisiaj jednak wziąć kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. No bo mówię, no zakładają ten scenariusz jednak spadku stóp, jaki bardziej prawdopodobny niż wzrostu. Pamiętaj, że to stałe jest tańsze. I teraz jeżeli ta różnica wynosi, nie wiem, około 2 punktów procentowych, no to teraz te stopy muszą o tyle spaść, że nie o 2 punkty procentowe, tak, tylko jeszcze przynajmniej pewnie ten jeden, żeby każdy z tych klientów pomyślał, kurde, no ja mając to stałe, no jednak może trochę przepłacam. Nie? No i teraz jak szybko to się stanie? W ogóle czy to się stanie i jak szybko to się stanie? Czyli jak ja wezmę dzisiaj stałe, to jak długo z tego okresu 5-letniego ja jestem do przodu i od którego momentu i o ile ja byłbym do tyłu. Zobacz, jak to się zmienia. Jeszcze niedawno pan prezes Glapiński mówił, że byśmy się nie spodziewali obniżki stóp procentowych wcześniej niż w 2026 roku, a teraz słyszymy marzec 2025. Różnica pewnie kwartału między tymi wypowiedziami. Co prawda tu mówię o tym marcu, to nie jego wypowiedź, ale chodzi o te przesłanki rynku. Mało tego, ja słyszę, że drugi kwartał i to tam od razu w tym drugim kwartale łącznie możemy oczekiwać 1 punktu procentowego obniżki, co jest dla mnie też już bardzo dużym w kwartale zejściem, no ale ja nie mam pewności, że to się stanie w tym kwartale, a może to się stanie za 1,5 roku, a może te obniżki będą wolniejsze, że co kwartał o jakiś tam ułamek tego punktu procentowego, więc mówię, nie dziwię się ludziom, że jeżeli już liczą na spadki, to jednak rozważają tą stopę zmienną i to my zobaczymy też w odczytach różnych raportach, tak? No bo w tej chwili to mamy piękne wykresy, piękne raporty, piękne słupki, że praktycznie większość kredytów, no wszystkie nie, ale większość kredytów jest ze stałą stopą procentową. Tak? No ale mieliśmy wzrosty stóp, czyli klienci chcieli się zabezpieczyć przed tymi wzrostami, no i bezpieczny kredyt 2%, który tak naprawdę musiał być w tej formule stałego okresowo oprocentowania. No teraz jak tych dwóch rzeczy nie ma, już może być różnie. Ja bym na miejscu dysydentów trochę postawił więcej na edukację. No. Dlaczego parę lat temu, kiedy oprocentowanie było w bardzo niskim poziomie, ludzie nie brali kredytów mieszkaniowych ze stałą stopą procentową? Przecież oni byliby wygrani dzisiaj. Byliby, ale po pierwsze,
nie było w Polsce takiej kultury brania takiego kredytu. To jest raz, czyli nie było przyzwyczajenia. Nie było edukacji w tym kierunku idącej, czyli nikt nie mówił, z czym to się wiąże tak naprawdę. Przed samym COVID, przepraszam, przed samymi wzrostami stóp procentowych to w ogóle stopy spadły do poziomu tam 0,2, czyli ojej, no super zdolność była. No i kolejna rzecz, było tylko kilka banków, tam chyba ze 2-3 na rynku, jeśli dobrze pamiętam, które miały stałe oprocentowanie. To, że my mamy dzisiaj stałe oprocentowanie w bankach, to jest wynik regulacji, które pochodzą tam chyba z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam. To wcale tak nie było. Mało tego, wtedy te oprocentowania stałe no, były wyższe niż zmienne. To był gdzieś poziom 1 punktu procentowego. I ja mam klientów, którzy w tamtym okresie wybierali takie oprocentowanie, ale to w dużej mierze były małe kredyty, bo ten 1 punkt procentowy na małych kredytach, tam 150-200 tysięcy, on nie robił dużej różnicy, więc można było, że tak powiem, zaryzykować trochę wyższy kredyt, żeby mieć święty spokój, czyli zaryzykować, żeby zdjąć z siebie to ryzyko, tak, zmiennej stopy. Natomiast jeżeli ktoś brał 500 000 więcej, to ta różnica już rosła. Już tutaj było trochę więcej tej różnicy na racie i ludzie po prostu decydowali się na niższą ratę. Można też powiedzieć, że banki wtedy poprzez tą wyższą stopę wyższą stopę na stałą zachęcały do brania kredytów na zmiennej. Teraz jest trochę odwrotnie, zachęcają do stałej, bo ta zmienna jest wyższa, prawda? My możemy sobie tutaj mówić, co chcemy. Mówimy o tym bezpieczeństwie, tak, że 5 lat, ja mam święty spokój, mnie różnica stóp procentowych nie interesuje, ale kurczę, jak wszędzie, klienci patrzą bardzo często, albo najczęściej z perspektywy ceny. Jeżeli te zmienne oprocentowania są niższe i rata ma być mniejsza, no to jednak bardzo często będą wybierali to niższe. W ramach jeszcze researchu to znalazłem zestawienie kredytów i tam są kredyty na stałej stopie, ale to jest RSSO podane, tak? Czyli od 7,45 do 9,45% mniej więcej tak to wygląda. Ty powiedziałeś o 6 z kawałkiem, czyli rozumiem, to aż tyle jest jeszcze dodatkowych kosztów w tym całym kredycie. Tak, wchodzą w grę jakieś prowizje, ubezpieczenia. No w tym RRSO ma być wszystko, co klient zapłaci przez cały okres kredytowania. No to trochę tego się uzbiera, no chociażby opłaty za konta, to przez 30 lat, 25 to jednak to podraża ten kredyt, tak? To nie wychodzi to, co nominalnie 6,50, 6,70 dzisiaj, które te oprocentowania nominalne są naprawdę fajne, nie? To już jest różnica 100 zł na racie, czy tam 50 w przypadku każdych 100 tysięcy kredytów. Padło słowo ubezpieczenia i od razu kontekst powódź się rodzi i to chyba w kredytach tych hipotecznych to większość jest ubezpieczona. Mam nadzieję, że odpowiedzi również byli ubezpieczeni od wszelkich zniszczeń ci ludzie, ale sytuacja jest taka, że no nie wiem jak akurat to wyglądało w Lądku, bo nie znam cen nieruchomości w Lądku, ale bywa też, trzeba powiedzieć, że to ubezpieczenie przecież od tych nieszczęśliwych wszystkich nieszczęść zniszczenia nieruchomości jest liczone od wartości odtworzeniowej. I jeżeli w danej miejscowości ceny nieruchomości są niskie, to ta wartość odtworzeniowa może być bliska albo nawet wyższa od rynkowej paradoksalnie. Natomiast w bardzo drogich miejscowościach to jest dokładnie odwrotnie i bywa tak, że ta wartość rynkowa jest 5-krotnie wyższa niż odtworzeniowa na przykład, bo samo miejsce jest tak cenne. Jak to wygląda w ubezpieczeniach? Tego chyba w ogóle to nie jest uwzględniane w żaden sposób. Nie ma mieszkania, kredyt musisz płacić, tak? To jest problem. Każdy kredyt na nieruchomość mieszkalną ma być ubezpieczony. To znaczy nawet nie sam kredyt. Ta nieruchomość, która jest zabezpieczeniem tego kredytu, czyli to, na co my mamy wpisaną hipotekę, tak? Nie zawsze jest to, co kupujemy, możemy na czymś innym. Ty mówisz o wartości odtworzeniowej, ale są prostsze rzeczy, które są w tym przypadku po prostu kłopotliwe. No niektóre banki nie wymagają ubezpieczenia na wartość tej nieruchomości, bez względu na to, czy rynkową, czy odtworzeniową, tylko na kwotę kredytu. No i niestety, zakładam, że jest część klientów, która weźmie to minimum konieczne dla banku, bo ta składka będzie wtedy mniejsza, tak? I absolutnie to nie jest zabezpieczenie. Ja wszystkich namawiam, żeby
wyceniali po swojemu swoje nieruchomości i po prostu sobie ubezpieczenia brali na taką kwotę. Tym bardziej, że w wielu bankach my nie musimy brać bankowego ubezpieczenia. My możemy brać bankowe, ale możemy wziąć po prostu z rynku, więc to my decydujemy, co i jak ubezpieczamy. Dla banku koniecznością są tak zwane mury i to też jest zdradliwe. Na to też trzeba uważać, no bo co my mówimy o murach, tak? No, kurczę, w przypadku domu to my wiemy bardzo, co to są mury, ale w przypadku mieszkania, no to już się niektórzy mogą naciąć, bo mają bardzo tanie ubezpieczenie, ale oprócz realnie cegieł, płyt i nie wiem, tynków, to niewiele mają ubezpieczone. Jak podłogi się wypaczą, bo woda je zalenie, to oni tego ubezpieczenia nie mają. Gdzieś tam kupujesz ubezpieczenie i ubezpieczasz się od zalania i teraz się dowiadujesz po tym, że zalanie to jest zupełnie co innego niż powódź. To nie jest ta sama woda. Ty mówisz teraz o powodziach, jak jesteś przy ubezpieczeniach zalanie siebie czy zalanie sąsiada. Spotkałem się z tym, że na przykład jak wodociąg by pękł i zalałoby mi dom, to jestem ubezpieczony, ale jak powódź, to niekoniecznie. No ale też podkreślam jeszcze raz, żaden ubezpieczyciel nie ubezpieczy wam domu na wartość rynkową tej nieruchomości, no bo to jest bez sensu dla ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ubezpiecza wartość odtworzeniową, bo celem takiego ubezpieczenia przeciwko zniszczeniu domu, spalenia, tam mieszkania, wszystko jedno, jest załóżmy przeprowadzenie remontu i odtworzenie tego, co było. A w miejscach drogich to wartość odtworzeniowa nie ma nic wspólnego, w ogóle nie ma, wszędzie, w żadnym miejscu nie ma cokolwiek wspólnego z wartością rynkową, to są dwie różne wartości. Ale wróćmy jeszcze też na chwilę do tego kredytu 0%. Dlaczego ja powiedziałem, że nie wiem, czy o nim porozmawiamy, bo czy właściwie, Krzysztof, jest o czym rozmawiać w tej chwili, bo tak zmienne i wiele wypowiedzi. Minister polityki pieniężnej mówi, że trzeba to zlikwidować, ten kredyt, przeznaczyć na powodzian. Co będzie? Sprzedam cię trochę w tym materiale, bo tak naprawdę to się umówiliśmy, że o to nie zapytasz. Nie, ja nie chciałem mówić o bezpiecznym kredycie, dlatego że nic się tam nie dzieje w tym bezpiecznym kredycie. No, to, co wiedzieliśmy, to wiemy, a reszta to jest polityka, przepychanki, jakieś takie potyczki słowne. Ja nie będę teraz siedział i tam słuchał codziennie wywiadów z różnymi redaktorami w mediach, którzy próbują czegoś się dowiedzieć, męczą się z tymi politykami i tak się niczego nie dowiadują. A jak się czegoś dowiadują, to jest to często nadinterpretowane i przez samych autorów niestety, a już później przez odbiorców. No to, co powiedziałeś, że chyba wczoraj było w jednym z wywiadów, pan minister Domański powiedział, że może nie, że jest decyzja, ale jest zakładane, że pieniądze z bezpiecznego kredytu przesunięte na pomoc dla powodzian. Tylko że w zasadzie trzeba by się nad tym zastanowić, to by tak mniej więcej brzmiało. Tak, ale Tomku, tam trzeba to dosłuchać. I idea jest, nie wiem, pewnie słuszna. Natomiast w tych wczorajszych wypowiedzi pana ministra Domańskiego zostało pominięte, że mówi o pieniądzach zabudżetowanych na 2024 rok. Rozumiesz różnicę teraz, jak to wyglądało, nie? Super, tylko że kredyt na start wcale w 2024 roku miał nie wejść, więc te pieniądze w rezerwie, które kiedykolwiek tam mogły być na to przeznaczone, one muszą być na coś wzięte. I to nie jest żadna łacha, ani nie jest żaden argument na to, że dobra, nawet minister finansów pomyślał o tym, że teraz zabieramy kasę z tamtego projektu, przeznaczamy na pomoc dla poszkodowanych w powodzi i to już świadczy o tym, że nie będzie kredytu 0%, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nie? Dlatego właśnie nie chciałem cię pytać i miałem cię nie pytać o ten kredyt 0%, ale złośliwie zapytałem, dlatego że chciałem państwu pokazać też, że w zasadzie to jest taka sytuacja jak w czeskim filmie Nikt nic nie wie. I jest tyle zmiennych i na razie po prostu nie warto przyjmować jakichkolwiek założeń co do istnienia lub nieistnienia programu kredyt 0%. Chyba jedyną słuszną postawą jest to, co demonstruje Krzysztof, czyli poczekać, jak się pojawi nowy projekt, albo jak już to będzie obradowane wreszcie w Sejmie, to wtedy będzie można ewentualnie jakiś komentarz zrobić, bo zresztą, tak chcę wyjaśnić państwu, pytaliście, i rozumiem, że niewielu z was pewnie rozumie pewien niuans. To, że w budżecie zostaną jakieś środki zarezerwowane na coś tam, na jakiś kredyt, to nie znaczy, że ten kredyt pomocowy wejdzie, bo to jeszcze musi być
ustawa o tym kredycie na start, czyli tym kredycie 0%. Sama ustawa też nie może wejść, jeżeli nie będzie tych środków. To są dwie różne ustawy, a jeszcze przy okazji z tej ustawy o kredycie 0% wyjęto coś takiego, co się nazywało stworzeniem systemu DOM, czyli systemu monitorowania cen transakcyjnych. Twierdzenie jest takie, że wyjęto to dlatego, żeby nie zaburzać pracy nad kredytem 0%, ale można powiedzieć też tak makiawelistycznie, że wyjęto to dlatego, żeby ten dom przeszedł, bo to jest bezdyskusyjny raczej, a kredyt 0% niech sobie żyje własnym życiem. Chciałeś coś powiedzieć? Znaczy dwie rzeczy. Jedno to, że czas się kończy. Jeszcze tego nikt tam nie zwraca na to uwagę. Znaczy czas się kończy w tym sensie, że projekt zakłada, że kredyt na start miał wystartować 15 stycznia. Zobacz, co my mamy. My mamy już październik zaraz, a my nawet z rządu nie wyszło, tak? Oni się nie ustalili nawet, a Sejm, Senat, poprawki, prezydent, dziennik ustaw, vacatio legis, no to już jest praktycznie ten czas, gdzie to już powinno pójść. To tak, musimy poczekać spokojnie, bo faktycznie te projekty były zmieniane. 9 miesięcy już minęło, jak się ten pomysł rodzi. W zasadzie to już można byłoby coś urodzić, nic się nie urodziło. Była ta data faktycznie 15 stycznia 2025, kiedy ten kredyt już miał zacząć funkcjonować. Do 30 września 2024, to jest nie tak długo, powinien trafić do Sejmu projekt ustawy budżetowej. No to mam nadzieję, że on jakoś trafi, no a tamto jest rzeczą oddzielną. Zobaczymy, jak będzie. Ja nie podejmuję się prorokować, czy ten kredyt będzie, dlatego rozmawiałem z Krzysztofem na temat tego, kiedy możemy się spodziewać zmian tych normalnych kredytów i mam takie dwa pytania do Ciebie jakby na koniec, już pomijając te statystyki, o Twoje osobiste odczucia z pracy z klientami. Czy właśnie, bo te statystyki, które pokazywaliśmy, to one były za sierpień. Jak było we wrześniu? Czy był jakiś większy ruch, czy tak samo? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żebyś odpowiedział, to jest taka, bo ja to widzę. Nie wiem, czy ty rozmawiasz tak z klientami, też to widzisz, że część osób, które liczyły, że może dostaną ten kredyt 0%, ale postawiły w końcu, tak się wkurzyły, że nic nie wchodzi w życie, więc poszły sobie kupować mieszkania. Część tych osób, których stać po prostu na kupienie mieszkania bez tego kredytu z dopłatami. Jak ty to widzisz? Zacznę od drugiego. No na pewno dużo osób jest takich, które po prostu już dały sobie spokój, tak, z czekania. Stwierdziły, że dobra, wiesz, jest potrzeba, realizujemy potrzebę. To jest tak naprawdę, ja to tak jak mówię, jest mniej kredytów. Tak, mniej osób o to pyta, ale to, co tam wcześniej powiedziałem, dlaczego się spodziewać, jak my już przechodziliśmy przez to i tak to zainteresowanie dzisiejsze jest dużo większe niż w bardzo podobnym okresie, tam właśnie pół roku przed bezpiecznym kredytem. Dzisiaj kupuje ten, co ma kupić po prostu. Ma to przemyślane, ma te pieniądze odłożone, zresztą był ten czas na przemyślenia. Ludzie mają większy wybór. Jakoś nie ma żadnego, ja nie widzę tej obawy, że dobra, to ten kredyt ma wejść, to my teraz się spieszymy, że to jest powód, tak? Bo po prostu bardzo dużo osób uważa, że on już nie wejdzie. Więc nie tylko, że straci nadzieję, ale stwierdzili, że zrobimy to sobie na spokojnie. Tak? No na pewno jest mniejsze zainteresowanie, bo ja nie widzę tego większego ruchu, tym bardziej, że rozmawiamy, no przecież żyjemy z branżą nieruchomości na co dzień i oni też to podkreślają. To oni widzą pierwsi zainteresowanie, zapytania o mieszkania. To jest to, od czego się zaczyna, tak? No na razie jakoś tego jakiegoś boomu nie ma. Ja myślę, że dużo osób wzięło na przeczekanie. Może liczy na to, że ta oferta będzie po prostu jeszcze większa, mimo że już wiemy, że jest dosyć ilościowo, to jest dosyć duża. Ja chciałem Państwu przypomnieć, jedna z poprzednich audycji moich to jest rozmowa z Bartłomiejem Głuchowskim z serwisu AdRadar i tam on przedstawiał ich dane. Oni zliczają unikalne oferty, czyli z ogłoszeń bezpośrednich, ale też agencyjnych, ale odrzucając duplikaty, mają dobry przegląd i robią te statystyki od lat i w tej chwili osiągnęliśmy jeden z najwyższych poziomów ofert. Ponad 160 000 unikalnych ofert na rynku wtórnym jest na sprzedaż. To dawno nie było takich poziomów. Agencje tankują oferty, jest w zasadzie
prawie rekordowy, ponad 40 000 ofert bezpośrednich, czyli takich, które są tylko bezpośrednio, nie w agencjach, to też jest bardzo wysoko i to widać takie to stopniowe tankowanie w tym roku, właściwie od początku roku to ta liczba śmiało rośnie, a w biurach obsługi klientów, no nie chcę powiedzieć, że jest cisza w telefonach i pustka w mailach, ale mogę to określić tak, szału to raczej na pewno nie ma. O, tak to wygląda. A propos jeszcze tych, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo to kiedyś z kimś rozmawiałem, z którymś z ekspertów rynku właśnie nieruchomości od was, z branży, tak? I ja zapytałem, jaki poziom ilości ofert to jest taki, który by uważali za dobry. I tam pamiętam, padło stwierdzenie, że jeżeli starczy na 2 kwartały. No to. No i teraz pytanie, 160 000, o których powiedziałeś, to tak. To już jest więcej niż chyba się 2 kwartały. Więcej niż 2 kwartały, no bo właśnie. liczba, słuchaj, to jest też, no trudno powiedzieć, ale taka liczba transakcji wolnorynkowych w Polsce mieszkaniami to jest tam rzędu 200, między 200 a 300, zależy jaki rok, 1000 transakcji, 250 na przykład. To są transakcje, podkreślam, wolnorynkowe, nie liczymy darowizn, takich różnych. No tak, ale wiesz, a oprócz tych 160 tysięcy mieszkań z rynku wtórnego, to są jeszcze oferty z rynku pierwotnego. No, trzeba też powiedzieć, że wśród tych 160 000 to często są też takie pułkownicy, co to ale 4 lata, więc wiesz, to trzeba pamiętać, ale to jest, odpowiadam ci, to jest jak na Polskę, to jest stosunkowo duża podaż. No właśnie, ilość i to mówię, to była opinia tam jednego z kolegów, więc to nie wiem, ja się po prostu do tego odnoszę. A jeszcze jedna rzecz teraz, ona będzie miała miejsce i prawdopodobnie będzie wzrastało to jest refinansowanie kredytów. My zobacz, z jednej strony mówimy o tym, ile się sprzedaje mieszkań, ile sprzedaje się domu, tak? I to jednak tam wiążemy z kredytami i odwrotnie. Ale teraz jak kredyty będą coraz tańsze, no to osoby, które mają te kredyty na poziomie 8% więcej, albo później jeszcze też te tańsze, oni będą chcieli to zrefinansować. Czyli będzie przenoszenie z jednego banku do drugiego. Będzie pokazywało na wykresach o kredytach ilość zapytań dużą, ilość kredytów, umów kredytowych na jakimś tam poziomie, ale to nie będzie identyfikowane z tym, że za tym idzie też taka sprzedaż mieszkań, tak? Proporcjonalnie, że to wzrasta, bo to jednak ten udział, jak kredyty będą taniały, to ludzie będą chcieli raty płacić mniejsze i zwyczajnie będą nowe kredyty, ale w miejsce starych, tam nie będzie nowych transakcji mieszkaniowych. Chyba że KNF znowu coś wymyśli a propos walki z refinansowaniem. To dobrze, proszę Państwa, kończymy tę audycję podsumowaniem takim, że w zasadzie czekamy sobie na to, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy. Mamy taką nadzieję, że do tego kiedyś dojdzie. Nie wiemy, co będzie z kredytem 0%. Wiele osób już się na rynku zniecierpliwiło i po prostu postanowiło kupować i można powiedzieć ignoruje tą nadzieję na kredyt 0%. Poziom kredytów, ta akcja kredytowa nie jest na najgorszym poziomie, można powiedzieć na takim średnim z okresu ostatnich lat, lepszym niż od dołka, prawie dwukrotnie lepszym od dołka i prawie dwukrotnie gorszym od okresu szczytów i szaleństwa kredytowego, czyli jesteśmy w środku i to samo mniej więcej dzieje się na budowach mieszkań, gdzie również jesteśmy na takim, można powiedzieć, średnim poziomie, jeżeli chodzi o liczbę zaczynanych budów nowych mieszkań. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów na stronie Cement24.pl. Ta audycja wzbogacona o dodatkowe dane, o wykresy w formie statycznej, no i tam też znajdziecie szkolenia dla branży nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.